Także ostatnimi laty również tutaj mocno wciągnąłem się w temat Continuous Delivery i elementy związane z wdrażaniem go w różnych projektach i organizacjach. Kiedyś też uważałem, że trochę znam się na współbieżności, ale po wciągnięciu się w ten temat mocniej i poruszeniu paru bardziej złożonych kwestii przyszedłem do wniosku, że mi się wydawało, że znam się na współbieżności, bo to naprawdę ciekawy, ale też trudny temat. Dodatkowo jestem autorem, kontrybutorem projektów open source'owych. Czasem bloguję, czasem trenuję i ogólnie jestem też częścią Botega IT Minds, takiej ciekawej firmy szkoleniowo-konsultacyjnej, która zrzesza wiele ciekawych osobowości. No i jak tu widziałem przed chwilą, część z tych osób mieliście okazję spotkać na poprzednich edycjach tego wydarzenia. I tutaj, tak jak Magosia powiedziała, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to prośba o umieszczanie ich na czacie. Jak nie zapomnimy, to na końcu spróbuję spojrzeć na te pytania i jak będę wiedział, to będę na nie chciał odpowiedzieć. Plan prezentacji. Plan prezentacji jest bardzo taki klarowny. Ogólnie będzie to, co uważam, że jest ciekawe w spoku 2 i będę chciał tutaj Was zachęcić do tych nowych, ciekawych funkcji i ewentualnej migracji na to narzędzie. Ogólnie zacznijmy od tego, jak wyglądają takie poszczególne aspekty związane z rozwojem Spoka w 2022 roku. No i przede wszystkim trzeba tu podkreślić, że Spok jest aktywnie rozwijanym projektem, obecnie przez 4 komiterów, a także grupę kontrybutorów. Jak ostatnio patrzyłem, to było około 100 osób, czyli ogólnie bardzo fajnie, jeżeli chodzi o projekcik. I ponad 2 lata developmentu nad Spokiem 2.0 zostało uwieńczone w maju 2021 roku wydaniem wersji 2.0 Final. Naprawdę było wiele zmian, wiele się zmieniło tego czasu, natomiast Spok rozwija się dalej i 2 miesiące temu wydana została wersja 2.1, a zaraz po niej wersja 2.2 milestone pierwszy, o których również będę dzisiaj mówił. Okej, mamy Spoka, więc ogólnie na pewno Was ciekawi, co można ciekawego w tym Spoku znaleźć. I generalnie pierwsza rzecz, jaką warto tutaj zauważyć, to to, że Spok jako narzędzie zostało zmigrowane do JUnita 5. A tak konkretnie to nawet do JUnit Platform. Można się zastanawiać, czym się różni jedno od drugiego, no i akurat mam slajd, będę mógł o nim opowiedzieć. Przede wszystkim JUnit 5 to jest taka nazwa parasolowa, grupowa, która zbiera technologie składające się na tak zwanego JUnita 5. Jest tam UP Therapy, czyli to, w czym zazwyczaj piszecie nowe testy w JUnicie 5. Jest też Vintage API, które umożliwia odpalanie Waszych starych testów JUnita 4 na nowym silniku, na nowej platformie. No i jest ta sama platforma, bardzo ważny komponent, który umożliwia uruchamianie testów, właśnie wybranie testów, zlecenie testów do uruchomienia, uruchomienie tych testów, a także zwrócenie raportów z ich wykonania. To jest to miejsce, z którym komunikują się IDE, do którym programujecie, system budowania i inne narzędzia, które chciałyby coś robić z testami. I ta platforma została pomyślana w bardzo taki ogólny, bardzo generyczny sposób. W rezultacie platforma działa zarówno dla Jupitera, jak i dla Vintage'a, ale też także dla tych innych third-party silników, które mogą wykorzystywać platformę. I właśnie tutaj pojawia się Spok jako silnik wykorzystujący JUnit Platform. Ogólnie platforma bardzo w rozszerzany sposób jest stworzona, w przeciwieństwie do JUnita 4, gdzie oryginalnie Spok musiał zawierać wiele haków, żeby dało się go pogodzić z JUnitem 4. I dzięki temu można teraz bardzo dobrze pogodzić właśnie tą rozszerzalność z elastycznością i z siłą, jaka tkwi w Groovim jako języku, w którym te testy są pisane. Ale chwilka, moglibyście powiedzieć. Ja nadal w swoim projekcie używam ruli z JUnita 4. Co z nimi? Spok 2 przecież jest otwarty na platformie. No i niestety to jest pewien problem, bo ogólnie nowy JUnit nie wspiera uruchamiania ruli. Przynajmniej niedomyślnie są pewne haki, ale z tymi różnie bywa. Natomiast niektóre rule na pewno są bardzo popularne w Waszych testach, na przykład temporary folder.
No i co można by tutaj z tym zrobić? Szczęśliwie problemu nie ma dużego, gdyż dzielni deweloperzy Spoka zrobili tutaj dla Was moduł Spok Join 4, który pod spodem opakowuje te role Jointa 4 w rozszerzenia Spoka. W rezultacie nawet po migracji na Spoka drugiego z tym modułem nadal możecie używać tych ruli i one jakby działają jako spokowe rozszerzenie. To jest bardzo duże ułatwienie, jeżeli chodzi o migrację, gdyż dzięki temu nie musicie od razu wszystkiego zmieniać, tylko migrujemy się na Spoka 2.0, piszemy dalej testy w Spoku 2.0, a jeżeli jakieś testy zmieniamy, no to przy okazji podmieniamy te stare role joinitowe na nowe rozszerzenia spokowe. I tu jakby warto to robić, szczególnie, że do większości rzeczy są odpowiedniki Spoku natywne, więc czemu by nie. Numer dwa, o którym chciałbym powiedzieć, to to, że z mojego doświadczenia, z mojego własnego doświadczenia, z moich obserwacji, Spok jest jednym z tak zwanych punktów wejścia do świata Groovy dla deweloperów Java. Razem z Jenkins JobDSL, Jenkins Pipelines, a także w przyszłości także z Grailem. Więc musicie sobie wyobrazić, jak bardzo byłem smutny, jak wyszedł milestone pierwszy Spoka 2.0 w Sylwestra, już parę lat temu i okazało się, że nie ma wsparcia dla Groovy 3. I to było szczególnie frustrujące, że Groovy 3 już był wtedy chyba w wersji RC ileś, a z przyczyn historycznych Spok 1.3 miał jawnie zablokowaną możliwość uruchomienia Spoka 1.3 z Groovy 3. Z przyczyn historycznych. No i to było tak niemiło zrobione, że ogólnie technicznie większość rzeczy powinna działać z Groovy 3, ale przez to zabezpieczenie błąd runtime na początku i generalnie koniec. No ale jako, że jestem osobą, która jak widzi jakiś problem, szczególnie w projektach open source'owych, to próbuje coś z tym zrobić, więc zakasałem rękawy parę wieczorów i udało mi się tak dostosować kody Spoka, żeby był on kompatybilny i z Groovy 2, i z Groovy 3. Były tam pewne wyzwania, bo Groovy 3 nie jest wstecznie kompatybilny, pojawiły się nowe moduły transferujące różne rzeczy, ale udało się to zrobić w taki sposób, że jak wyszedł Groovy 3.0 Final, to chwilę później można było wydać Spoka 2.0 milestone drugi, który bardzo ładnie z tym nowym Groovym już działa. Tutaj jedynie będę przestrzegał, że jeżeli zmieniacie wersję Groovy'ego, czy jak bierzecie Spoka, to weźcie Spoka, który będzie działał z wersją Groovy'ego, który macie w projekcie. Nie mieszajcie Groovy 2.5 z Groovy 3, bo generalnie to nie zadziała, będziecie mieli przy odrobinie szczęścia fajny błąd, który wam powie, co jest nie tak, a jak będziecie mieli mniej szczęścia, to dostaniecie jakiś błąd runtime'owy i będziecie się zastanawiać, co się właściwie stało. Numer 3 to unrollowanie testów domyślnie i tutaj ja przełączę się na inne okienko, bo będę chciał pokazać coś, jeżeli chodzi o live coding. Dobra, teraz patrzę, czy widzicie to, co ja. I powinniście widzieć zszerowane okno z ideą, ale widzę, że tego nie widzicie. Więc spróbuję jeszcze raz. I dokładnie, Zoom zamienił mi tutaj numerację desktopów. Czy czcionka jest w porządku? Zakładam, że tak, ale troszkę powiększę, więc ogólnie mamy zwykły test parametryzowany we Spoku. Jak dla mnie testy parametryzowane w Spoku, ich piękność, prostota pisania, czytelność są jednym z takich kluczowych punktów, dlaczego warto używać Spoka. Ale jaki jest problem? Jaki był problem w Spoku 1.3? Jeżeli ja chciałbym, żeby ten test był wyraportowany jako 3 testy, jako 3 iteracje, musiałbym tu dodać anotację unroll. Teraz mogę uruchomić ten test i generalnie powinniśmy zobaczyć, że mamy jeden test, który składa się z 3 elementów. To jest fajne, bo jeżeli ja bym tu popełnił błąd, to ja zobaczę, jaki mamy przypadek, który się nie powiódł. I wiem, że w Wilku coś było nie tak, mam łatwiej znaleźć dany problem. Ale dla mnie to zawsze było pierwsze niepotrzebne, po drugie błędnogenne, ludzie zapominają o tym, po trzecie, jak ktoś o tym zapomniał, to ciężko potem znaleźć, bo wyobraźcie sobie test, który ma 50 przypadków testowych, jakiś test akceptacyjny albo coś innego i teraz nie działa i potem dużo trudniej jest znaleźć konkretny przypadek, który przestał działać, albo 3 konkretne przypadki, które przestały działać. Ten unroll, jak od razu poznałem Spoka, stwierdziłem, wow, testy parametryzowane, tylko po co ten unroll?
Jak kiedyś rozmawiałem z oryginalnym autorem Spoka, to okazało się, że no tak, z przyczyn historycznych to jest, no ale nie podobało mi się to, więc jak już wspomniałem, lubię działać, więc stworzyłem rozszerzenie. Rozszerzenie nazywa się Spok Global Unroll. No i teraz prośba, kto z Was, to do napisania na czacie, kto z Was takiego rozszerzenia używał kiedykolwiek? To możecie pisać, ja sobie chwilę poczekam, ale jakby nie zdziwię się, jeżeli nikt nie napisze, albo napiszą naprawdę pojedyncze osoby, bo tak jest zazwyczaj, ale tak naprawdę się nie dziwię. To rozszerzenie, ogólnie powiem, że w mojej opinii skromnej czy nieskromnej, było bardzo sprytnym rozszerzeniem. Wystarczyło dodać to do ClassPath, czyli naprawdę dodać do Gradle'a czy do Mavena jako zależność i tyle. I mogliście wyrzucić właściwie wszystkie unrolle ze swojej aplikacji, wszystkie testy były automatycznie unrollowane. Dlaczego tak mało osób go używa? Dlatego, że było to rozszerzenie. Rozszerzenia, czyli rzeczy, które nie są jakby częścią głównego spoka, no zazwyczaj się o nich nie wie. Kiedy poznajemy rozszerzenia, jak coś nam nie działa i patrzymy, czy nie ma jakiegoś rozszerzenia, które by spowodowało, że to nam zadziała. Ale w tym przypadku to nie jest problem, bo to nam działa, tylko działa no, upierdliwie, kolokwialnie mówiąc, więc ogólnie nikt nie szukał takiego rozszerzenia i było mało popularne. Dlatego tutaj bardzo starałem się, bardzo cisnąłem, żeby to coś, aby automatyczne rozwijanie testów stało się częścią Spoka Core i było to myślnie włączone. Szczęśliwie udało się wycisnąć czy docisnąć tą funkcję. W rezultacie, jeżeli ja tutaj mam Spoka 2, pewnie teraz 2.2 jestem pierwszy, uruchomię ten test, mimo że nie ma notacji unroll, którą mogłem czy na metodzie, czy na klasie robić, ale zawsze to było coś, co trzeba robić ręcznie. I widzimy, że mamy te testy rozwinięte, bardzo się cieszę. Ale można to zauważyć, że jeżeli ja bym chciał zobaczyć te numerki, to ja muszę tu przeskrolować w lewo, w prawo, no i to jest troszkę takie mało wygodne. Nie byłoby fajnie, gdybyśmy nie mieli zduplikowanej tej nazwy tutaj. No oczywiście nie ma problemu, w Spoku można zrobić prawie wszystko, więc ja mógłbym tutaj napisać na przykład expected length, do tego mogę dodać animal name, no i w sumie tu mogę poprawić, bo nie mam hasza i ogólnie mogę uruchomić ten test. Zadziała? Mógłby, ale okazuje się, że bum, coś wybuchło. Patrzymy tutaj i widzimy, tu też mogę skrzynkę powiększyć i widzimy, że error w unrollu, nie znaleziono takiej zmiennej. Oczywiście nie ma takiej zmiennej, zrobiłem taką fajną literóweczkę, mimo że mam wideo i podpowiadanie składni, więc jest mały błąd na popełnienie akurat tego błędu, ale pamiętajcie, że w unrollu wy możecie wykorzystywać statyczną metodę bez argumentów, więc to już wchodzi pole do popisu, czy pole przy refaktoringu, gdzie coś można zepsuć, więc fajnie, że Spok to raportuje. Oczywiście było to dostępne od Spoka, nie wiem, 1.1 chyba, ale było to domyślnie wyłączone. W rezultacie nikt się nie martwił i co najwyżej tu widzieliśmy jakiś error, ale testy nadal się przechodziły. Tutaj jawnie to możemy zrobić. Więc ogólnie poprawiliśmy, odpalamy i czy mamy dobry efekt? Zdecydowanie. Widzimy psa, wilka, liczby ekstra. Tylko teraz wyobraźcie sobie, że musicie to robić dla każdego testu parametryzowanego. O, niby się nie chciało. No i ogólnie ten problem jakby jawnie zauważyłem, przygotowując oryginalnie tę prezentację jakiś czas temu i stwierdziłem, że kurczę, w Spoku 2.0 nie mogę zrobić tego, co bym chciał. Nie mogę po prostu wyświetlić tutaj tych skróconych parametrów. No i to było troszkę problematyczne. Ale jakby tutaj wpadłem na pomysł, że fajnie byłoby móc to zrobić. Pomyślałem jak, przegadałem to z głównym maintainerem obecnym Spoka, z Leonardem, no i stwierdził, że bardzo dobry pomysł i koniec końców skończyło się to tym, że o ile zawsze można było zrobić default pattern, czyli ja mógłbym zmienić jakiś domyślny pattern dla wszystkich testów, które byłyby robione, no to ten X tu się pojawił, ale nie ma tych parametrów. Więc co ja tutaj mógłbym zrobić? Ogólnie moglibyśmy tutaj ten pattern zmienić na coś, co będzie zabierało nam jakieś elementy, które nas interesują. W Spoku 2.1 pojawiło się data variables with index. Może być też bez indeksu, ale indeksy mogą się przydawać, jeżeli mam takie same nazwy, żeby Join 5 się nie gubił. I zobaczcie, po włączeniu domyślnego wzorca dla testów, testy unrollowane, o ile tego nie napiszemy jawnie za unrollem, zawierają i nazwę zmiennej, i wartość tej zmiennej, i w rezultacie wszystkie testy w końcu wyglądają ładnie. I jest to jedna ze zmian, która pojawiła się w Spoku
2, 1. Natomiast jakby gdyby nie to, że jest to wstecznie kompatybilna zmiana, to bardzo bym chciał, żeby ona była włączona domyślnie. Prawdopodobnie będzie w Spoku 3.0, natomiast ponieważ jest to często używany feature, to tak naprawdę możemy również w globalnej konfiguracji dla Unrolla możemy ustawić taką zmienną na false i efekt będzie taki sam, więc nie musimy ustawić tego domyślnego wzorca, po prostu możemy powiedzieć nie rób mi tego. Dlaczego to nie jest na razie domyślne? A, wsteczna kompatybilność, B, ile idea bardzo ładnie to pokazuje, bo robi takie ładne drzewko, to niektóre raporty, na przykład w Gradle raport, nie jest taki drzewiasty i one mogą być w różnych miejscach raportu umieszczone. W rezultacie niekoniecznie widać, że animal dog dotyczy tego testu. Mam nadzieję, że do czasu Spoka 3.0 Gradle ogarnie ten temat i to będzie poprawione, więc wtedy nie będzie problemu, żeby to zrobić jakby domyślnie. Tylko wspomnę, że globalna konfiguracja w pliku spok.config może zawierać różne elementy. Między innymi może jakby ktoś bardzo potrzebował, nie wiem po co, można wyłączyć to automatyczne unrollowanie, albo znowu, jakby ktoś miał wiele błędów w testach, które się uzbierały z tymi zmiennymi, to można wyłączyć tą walidację. Oczywiście nie polecam, bo po to jest, żeby pisać jakby ciekawsze rzeczy. Wow. I generalnie teraz wrócę na chwilę do mojego testu i powiem jeszcze o dwóch innych rzeczach, które się zmieniły w Spoku 2.1. Generalnie pierwszą rzeczą jest to, że Spok zawsze pozwalał na oddzielanie kreskami pojedynczymi czy podwójnymi, ale w Spoku 2.0 pojawiła się możliwość używania średników. Kiedy się może przydać? Czasem, szczególnie starsze wersje IDEI, jeżeli tu używaliśmy zera, jedynki i kreski pionowe, które są domyślnie operatorami bitowymi, IDEA mogła nam wyświetlać, po co to robi, 0001 z orem binarnym, no to jest 0, możesz to uprościć. IDEA nie miała świadomości, że są to tabelki w Spoku i nie chcemy tego upraszczać. Trzeba było dawać zapresy, żeby to się nie wyświetlało, więc średnik jest jakimś ulepszeniem. Dla niektórych też średnik może być bardziej czytelny. Podobnie tutaj, jeżeli mam jakieś wielkie tabelki, które mają, nie wiem, 10, 15, 20, jakieś testy akceptacyjne, no to ta linijka, tam 300 linii w prawo przywijanie może nie być wygodne. W rezultacie można użyć podkreśleń po to, żeby połamać tą linijkę na kilka linijek, ale jak uruchomimy ten test czy te testy, to one nadal będą traktowane jako zmienne, pojedyncze, zmienne parametry wejściowe tych testów, tak jakby one były w jednym wierszu czy w jednej tabelce. W rezultacie jeszcze te dwie małe zmiany pojawiły się. No i teraz pytanie, czy są jakieś pytania do unrollowania. Ja tutaj patrzę na moją ściągę z pytaniami. Na razie nie widzę pytań, czyli jakby kończymy unrollowanie i idziemy dalej z prezentacją. Znajdę tylko odpowiednie okno. I teraz powinno być lepiej. Dobra. Punkt czwarty. Punkt czwarty, który jest czymś, na co wszyscy czekali od dawna, czyli równoległe odpalanie testów. Wątek, czy bug, czy feature request Spoku, który dotyczy miał wiele lat, wiele komentarzy, wiele różnych podejść, ale generalnie to się nie wydarzało. Wydarzyło się przy migracji do Joinita 5. Tak naprawdę jako ciekawostka powiem, że implementacja była realizowana na poziomie platformy, żeby była ona dostępna potencjalnie dla także wszystkich innych silników opartych o JUnit platform i była realizowana wspólnie przez deweloperów i Joinita 5 i deweloperów Spoka, żeby to było uniwersalne, przynośne i ciekawe podejście. Ogólnie nie jest to włączone domyślnie, ale jak już to włączymy, to ogólnie równoległość może działać zarówno na poziomie specyfikacji, czyli klasy testowej, jak i na poziomie testu, czyli w Spoku feature. Innymi słowy, możemy różne testy, różne klasy testowe i różne testy mogą być odpalane równolegle, więc mamy jakby 4 kombinacje uruchomień różnych. Oczywiście oprócz tego domyślnego ustawienia możemy sterować flagą czy adnotacją execution, gdzie różne tryby możemy włączyć. Natomiast trzeba pamiętać, że w prawdziwych projektach nie wszystkie testy są testami jednostkowymi. Często są to testy, które nie są takie
typowo jednostkowa i tam mogą jakieś rzeczy zahaczać o siebie, dlatego Spock wprowadził resource locki, czyli read-write locki, gdzie można powiedzieć, ten test dotyka jakiegoś wspólnego zasobu i w rezultacie testy z tej grupy nie mogą być uruchomione równolegle. Ogólnie mamy tu predefiniowane takie zasoby jak system properties czy system out, ale tak naprawdę to są nazwy stringi, więc możemy sobie wpisać cokolwiek, jeżeli mam potrzebę dodać coś nowego i to będzie działało. Mam jeszcze anotację isolated, która powoduje, że dany test, bo dana grupa testów, jeżeli to jest na klasie, nie może być uruchamiana z niczym innym, te testy muszą być uruchamiane pojedynczo, jeżeli mamy jakieś takie wymagające testy. I tu mamy przykład, jak to mogłoby wyglądać. W rezultacie tutaj mamy przykład, gdzie ustawiamy coś globalnego, czyli ustawiamy set property, system property w JVM i to jest globalne dla JVM. Jeżeli te dwa testy, które ustawiają różne wartości, by się wykonywały równolegle, to jakby jest to kwestia czasu, kiedy zdarzy się ten przypadek, że się coś nie powiedzie. Oczywiście my pamiętamy o czyszczeniu, mamy tutaj cleanupa, który zawsze się wykona nawet jakby tu jakiś null pointer poleciał, no ale po to, żeby to się nie wykonywało równolegle, dajemy resource locka i będzie dobrze. Natomiast można to uprościć i generalnie można. Po pierwsze, zamiast tutaj ręcznie robić cleanupy, trochę niepotrzebne, można użyć rozszerzenia Restore System Properties, domyślnego, w sensie dostępnego w paczce ze Spock Core rozszerzenia od bardzo wielu wersji Spocka, które robi to za nas, czyli przed każdym testem zapamiętuje, jakie były propertiesy, po każdym teście automatycznie przywraca te, co były, więc te rzeczy będą jakby zrollbackowane, zrewertowane. Więc to pierwsze uproszczenie. Po drugie, moglibyśmy chcieć tutaj dodać tego resource locka, ale jeżeli jest rozszerzenie, które operuje na czymś globalnym, no to raczej na pewno jest potrzebny ten resource lock. W rezultacie to rozszerzenie automatycznie daje nam resource locka na propertiesy, po to, żeby nawet jak deweloper by zapomniał, to nie zapomniał, bo dajemy mu to z automatu. Więc ogólnie jest to prostsze i bezpieczniejsze. Oprócz tego, że można w różnych trybach synchronizacji to uruchamiać, można też skonfigurować pulę wątków, jaka będzie użyta do tego, żeby wykonywać te testy. I tutaj oczywiście są domyślne, sensowne ustawienia, które powinny działać dla wszystkich. Można definiować to w różny sposób, a jeżeli ktoś bardzo by chciał, to może w Groovim napisać własną logikę, ona będzie użyta do, nie wiem, w zależności od siły wiatru i mocy elektrowni wiatrowych, to będzie zwiększała albo zmniejszała liczbę odpalanych równolegle testów. Ogólnie, jak wspominałem, i to rozszerzenie i trzeba, czy tą funkcję, czyli równoległość trzeba włączyć jawnie, bo ona jest eksperymentalna, nie jest domyślnie włączona. Tu możemy właśnie znowu w Spock configu, tak jak Unroller konfigurowałem wcześniej w codingu, samo tutaj można ustawić różne funkcje i generalnie to sobie ładnie działa. Natomiast moglibyście zadać pytanie, czy to się do czegoś może przydać. No i oczywiście jako tu doświadczony konsultant powiem, to zależy, dlatego że wszystko zależy od projektu i rodzaju testów, ale dla przykładu w Spocku, w samym Spocku, gdzie jest tam trochę ponad 2500 testów jednostkowych w module korowym, albo prawie jednostkowych jak się okazało, na procesorku, który ma 12 wirtualnych rdzeni, uruchamianie tych testów, czas ich wykonania spadł z 35 sekund w trybie sekwencyjnym o ponad o połowę, 15 czy 16, więc generalnie tam przyspieszenie jest. Ale jak powiedziałam, wszystko zależy od projektu i generalnie trzeba pamiętać, że jest to eksperymentalny feature. Zachęcam mocno, żeby go włączać w swoich testach jednostkowych przede wszystkim i jeżeli byście trafili na jakieś problemy, które podejrzewacie, że wynikają z działania Spock albo z Joining Platform, dajcie znać. Co jeszcze się zmieniło w Spocku 2? Generalnie jednym z nowości jest pending feature if. Ogólnie pending feature, który wszedł do Spocka bardzo dawno temu, w 1.2, jest, w sumie zadam takie pytanie, czy właśnie się dowiedzieć. Więc ogólnie tutaj jeszcze wspomnę, że jakby czym się różni pending feature od samego ignora. Prawdopodobnie większość z Was używało ignora. I jakby tutaj różnica jest zasadnicza, o czym warto pamiętać, dlatego że pending feature jest szczególnie przydatne przy testach eksploatacyjnych.
Dlatego, że te testy zawsze są wykonywane. W pending feature, zwykłym, bez ifa, test jest zawsze wykonywany i my mówimy mu, ten test ma się nie powieść z takim wyjątkiem. Spok, wykonuje ten test, ups, nie powiedz się, wyjątek się zgadza, dobrze, zaznaczam, że jest ignorowany. Ale może się zdarzyć, że po iluś miesiącach albo latach ktoś przypadkiem zmieni coś w kodzie produkcyjnym, które dotyczy tego testu i ten test zacznie przechodzić specjalnie albo przypadkiem i wtedy Spok sprawdza, czy test się nie powiódł, powiódł się, a nie powinien, no to co? Fake. Deweloper patrzy, jakiś dziwny test, którego nigdy nie widziałem, przestał działać. I doczytuje się, wow, on testuje to, co właśnie naprawiłem, nie muszę już pisać testu, albo przed chwilą napisałem już test na to, no to teraz się dowiem. I generalnie ktoś dowiaduje się, że naprawił coś, co było zepsute. Gdybyśmy tu dali ignora, tak zabili ignora na sztywno, to nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli, ten test zawsze byłby zignorowany. A tutaj mamy informację, że coś nagle zaczęło działać, co może być istotne. Wracając do tematu pending feature if. Ogólnie to trochę przy okazji, ale jak robiłem migrację z Spoka do Grooviego 3, to okazało się, że trochę się zmieniło w Groovim 3. Były też pewne problemy w Groovim 3 i po to, żeby nie pisać wariantu testów dla Grooviego 2 i dla Grooviego 3, no to lepiej było napisać jeden test i powiedzieć mu, ten test jest tylko pending, gdy Groovy jest 3 albo starszy. I wtedy ten test powinien nie przyjść jakiś błędem. Jeżeli kiedyś przypadkiem podbijemy do nowego Grooviego i okaże się, że nagle deweloperzy Grooviego specjalnie bądź przypadkiem poprawili to, to ten test przestanie działać i my się dowiemy, wow, w końcu działa robienie takich dziwnych operatorów w Groovy 3, które zmieniło się w stosunku do 2.5, prawdopodobnie przypadkiem, bo widzę, że zgłosiłem na to uwagę. Więc może kiedyś będzie poprawione i my dowiemy się, że to już jakby działa. Ignored jakby nie było. Co jeszcze? Mutable clock. Jeżeli pracowaliście z zegarem, który sobie tam jest w Java Time i moglibyście go modyfikować w testach, to teraz macie taką utilową, nie musicie wpisać własnego utila, tylko możecie użyć Mutable Java Clock implementacji. W rezultacie tutaj możecie wstrzyknąć ten czas, czyli tworzymy taką implementację clocka, wstrzykujemy go do jakiejś klasy, która ma jakiegoś clock providera i generalnie tutaj liczymy jakiś bonus za członkostwo, za staż, bym powiedział. Potem ten zegar możemy w naszym teście przesunąć o 10 dni. No nie chcielibyśmy w teście jednostkowym czekać prawdziwych 10 dni, no i sprawdzić, że ten bonus jakoś się zwiększy. Więc przy takich testach do zarządzania czasem jest to bardzo przydatne. Tylko wspomnę, że nie chciałem tutaj komplikować, ale mam bardzo fajną metodę OLT, która umożliwia nam robienie testów z poprzednią wartością w bardzo wygodny sposób. Więc jakbyście byli zainteresowani, warto spojrzeć, to też jest stara metoda grafów niezamierzonych. Co się jeszcze zmieniło? No jakby od czasu Spoka 1.3, który był dawno temu, no tak Java 11 już nie była najnowszą Javą, tylko się pojawiły nowe wersje Java i w rezultacie no, takie warunkowe odpalanie testów w danej wersji Java nie było takie łatwe, bo tam tylko była 11. W nowym Spoku zostało to podbite do 23, a oprócz tego pojawiły się takie ogólne metody, gdzie możemy wpisać i 25 i też nam zadziała, czego wcześniej nie było. Oczywiście zakładając, że Groovy ten, którego używamy, będzie działał nadal w nowym JDK, ale jest coraz lepiej. Z zmian związanych właśnie z warunkowym odpalaniem testów wspomnę jeszcze, że no niestety wadą closure'ów Spoku ze względu na ograniczenie trochę języka, gdzie można delegate tu dać, jest to, że zazwyczaj nie mamy podpowiadania w takich miejscach. Ale pomimo tego, że już wcześniej były różne haki, teraz pojawi się kolejny, możemy sobie ładnie zdefiniować precondition context i jeżeli go jawnie zdefiniujemy jako typ, to mamy bardzo ładne podpowiadanie tutaj w IDEI, czy w Eclipse prawdopodobnie też, że widzimy te propertiesy, które są w tym precondition context wymienione, więc trudniej nam popełnić błąd. Przed chwilą rozmawialiśmy o Javie i o jakby różnych zależnościach, więc tutaj jakby wspomnę coś o Groovim. Ogólnie zależności grooviowe są bardzo ciekawym tematem, są bardzo złożonym tematem, który się zmienia na przestrzeni lat i wersji, więc ogólnie w skrócie, żeby tu nie mówić 10 minut o tym, powiem tylko, że Spok 1.2 przełączył się z Groovy All, czyli taki Uber, wtedy to był chyba jeszcze Uber Jar, który miał wszystkie zależności, na Grooviego
groovy.jar plus moduły. Niemniej, mimo że on wciągał i jara głównego i jary modułowe, to nadal wciągał wszystkie, czy tam główne kilkanaście modułów grooviowych, z czego, no nie wiem, jakiś groovy templates, czy groovy nie wiadomo co, niekoniecznie był nam potrzebny. W rezultacie bardzo często można było spotkać w kodzie Extrude i tylko załączaliśmy jakieś konkretne moduły, żeby nie zaśmiecać ścieżki, no ale to było trochę takie niewygodne. Więc ze względu na to, że jest to wstecznie niekompatybilna zmiana, to również tutaj cisnąłem mocno, żeby weszło to w Spoka 2.0 i weszło. Tak naprawdę Spok 2.0 od któregoś milestone'a zależy tylko od Groovy Jar. Nie mamy już kilkunastu jarów, mamy jednego jara, bo tak naprawdę Spok nigdy tego nie potrzebował. Mniejszy bałagan na ścieżce, a w przypadku na przykład serwerów CI-owych, które mogą niekiedy być słabo cache'owane, czy cache może być źle skonfigurowany, to może być, nie wiem, kilkanaście sekund szybszy build, bo on nie ściąga tych kilkunastu pomów i jarów z internetu, bo ich po prostu nie potrzebuje. Jako minusik pewien, który może się pojawić, możecie trafić na Class Not Found Exception. Kiedy? Wtedy jak stwierdziliście, o, mam JSON Slurpera, no to go użyję. Mimo że nie dodawaliście jawnie zależności do Groovy JSON, tylko wykorzystywaliście to, że Spok przypadkiem wam ją dał. Niemniej tu nie ma dużego problemu. O, nie mam class not found JSON Slurper, no to pewnie muszę dodać Groovy JSON i nagle zaczyna wszystko działać. Więc ogólnie dużego problemu nie ma, ale trzeba pamiętać, że to może się pojawić. Co jeszcze? Ewentualnie, jakbyśmy chcieli rozmawiać jeszcze o zależności Junita 4, to trzeba pamiętać, że pomimo tego, że Spok 2 domyślnie używa Junita 5, to na początku, w pierwszych milestone'ach, ten Junit 4 jar nadal był na ClassPathie. To nie w Spok Junit 4, tylko ogólnie w Spok Core, co było mało intuicyjne. No i w milestone'ie trzecim w końcu udało się go wyrzucić jako trochę efekt uboczny, no ale w sumie czegoś się można dziwić. Adnotacje before i after przestały być dostępne domyślnie, bo już ich nie ma. Więc jeżeli przypadkiem ich mocno używacie zamiast takich natywnych setup, cleanup ze Spoka, to musicie dodać przynajmniej tymczasowo moduł Spok Junit 4. Ale ogólnie raczej bym to traktował jako coś deprecated. Dodatkowo ze względu na kwestie implementacyjne i żeby nie komplikować wewnętrznej implementacji, musicie uważać, jeżeli używaliście na różnych poziomach, na przykład hierarchii klas i takich junitowych adnotacji małpa for class i spokowych, na przykład setup spec, to wcześniej one wykonywały się w kolejności najpierw JUnit, potem Spok, a w 2.0 wykonują się odwrotnie, przynajmniej te setupy. Najpierw Spok, potem JUnit. Więc jeżeli wykonywaliście to równolegle i one zależały od siebie, to mogą pojawić się jakieś problemy, ale naprawdę wątpię i to jest rzadko używany feature. No i to jakby wynika efekt uboczny implementacji, ale żeby jej nie komplikować, zostało to wykryte oczywiście przez testy, ale zostało, bo inaczej komplikacje z refleksją byłyby apos. Jest jeszcze jeden efekt uboczny, który tak naprawdę to nie wpływa jakby bezpośrednio to usunięcie, ale zawsze Spok nie wspiera oficjalnie trade'ów. Wynika to z tego, że zarówno Spok, jak i trade'y są transformacjami AST w Groovim, które odbywają się w czasie kompilacji Grooviego. W rezultacie one trochę rywalizują różne elementy, kolejność wykonywania i mogą współdziałać, czy negatywnie współdziałać na siebie, więc trade'y, nie wszystkie feature'y z trade'ów są wspierane. Natomiast trade'y są bardzo fajne do tego, żeby zrealizować na przykład automatyczne czyszczenie. Więc wcześniej można było dać mop after i dać reset time. Teraz by wypadało dać metodę cleanup, ale niestety nie da się, bo metoda cleanup i w trade'cie i w klasie się nie skompiluje. No i ogólnie jest to wspomniana niekompatybilność i to nieprzewidywane jest do poprawienia w najbliższym czasie. Więc jeżeli macie takie w swoich testach trade'y właśnie takie czyszczące, no to będziecie musieli używać modułu JUnit, Spok JUnit 4, bo inaczej będzie problem. Wspomniałem, że są rule, które były bardzo popularne jak temporary folder i tu okazało się, że był bardzo dobry oddźwięk, jeżeli chodzi o community Spoka, społeczność spokową, bo na przykład to rozszerzenie zostało stworzone, kontrybuowane do projektu przez osobę, która wcześniej ze Spokiem używała Spoka, ale nic jakby nie pisała dla Spoka i ten człowiek zrobił temporary folder, który robił to samo co rozszerzenie dla JUnita, ale było natywne rozszerzenie spokowe. Bardzo fajne, bo możemy używać zarówno ścieżek, jak i plików.
do wstrzykiwania, można to robić w pola współdzielone i w pola takie PRTest, więc ogólnie jest to funkcjonalność, która była wcześniej tylko natywna spokowa, więc jakby odpadł kolejny powód, żeby trzymać Spock Join 4 na ClassPathie, po prostu można użyć tempdir, które pojawiło się w majstronie 4 Spocka 2.0. Na chwilę przeskoczmy do testów integracyjnych i do tego Spock od paru wersji też się bardzo dobrze nadaje. Można bardzo dobrze wstrzykiwać moki i spaje do kontekstu Springa, nie tylko na Spring Boota, ale także zwykłego Springa i to działa bardzo dobrze. Jakby tutaj kiedyś trzeba używać Mockito do tego celu, już nie od wielu lat, więc ogólnie można w testy w Spocku pisać springowe, czy w Springu spockowe testy. Natomiast jeżeli chcielibyście wstrzykiwać w biny springowe pola shared, no to ogólnie nie było to możliwe, pomijając pewne workaroundy, które to umożliwiały. Ale w Spocku 2.0 w końcu nie musicie robić haków, wystarczy, że użyjecie eksperymentalnego rozszerzenia Enable Shared Injection i generalnie możecie wstrzyknąć pole shared, a zautowirowane biny springowe. Zazwyczaj to nie jest konieczne, ale tu mam przykład, gdzie chcemy na koniec wszystkich testów zatrzymać jakiegoś listenera kawkowego, żeby nam nie ściągał wiadomości z topiku, bo już inny listener w innym teście się odpala, a tam jeszcze się nie zdążył położyć. Taki test miałem, więc doceniłem, że to jest już możliwe, bo to się czasem zdarza, więc to rozszerzenie robi Wam to z automatu. Trzeba tylko pamiętać, że jakby tutaj są pewne ograniczenia. Jeżeli na przykład byście używali Deal Context, który po każdym teście kładzie kontekst i go podnosi, no to biedny Spock nic nie może z tym zrobić. Wstrzyknął przed pierwszym testem pierwszego bina, a w drugim teście ma zupełnie innego bina, ale on o tym nie wie, bo to jest wstrzyknięte raz na początku, więc ogólnie z Deal Context to nie zadziała, no ale to jakby nie jest wina Spocka, tylko trzeba mieć świadomość, że pewne corner case'y nie są nigdy będą wspierane ze względu na specyfikę Springa, jak się z kontekstem tutaj dzieje. Kolejny feature, o którym już zacząłem mówić na początku, że bardzo był frustrujący, że nie można było używać Spocka 1.3 z Groovim 3, no i ogólnie tak totalnie nie można było i ogólnie jak kiedyś patrzyłem na system budowania w Groovie 3, jakieś wersje, patrzę czemu i zastanawiam się, czemu nie używają snapshota Spocka. Potem mi oleśniło, że oni używali Spocka 1.3 do budowania deweloperskiej wersji Grooviego 3 i jakby nie mieli snapshota, to by im nie działały testy w Spocku. To było bardzo problematyczne, no żeby tam Paweł nie musiał się martwić w Groovie 3 i używać snapshotów, to dodałem taką fajną opcję, która umożliwia napisanie tego. Jeżeli byśmy mieli potrzebę odpalenia ze Spockiem, no w tej chwili już 2.0, jakiejś innej wersji Grooviego, na przykład 4.0, potem za chwilę, to możemy zdefiniować taką zmienną zmienną systemową, zmienną JVM-ową i generalnie to powie kompilatorowi, czy transformacja jest w Spocku, że wiecie, co robicie i ogólnie pozwoli Wam na to. To ogólnie jest przydatne i jak wyszedł Spock 4.0, a nie było jeszcze wersji Spocka, która go wspiera, no to ta flaga, mój blog post okazał się bardzo popularny wtedy, rekord odwiedzin tego konkretnego wpisu, bo ludzie trafili na ten problem. I ogólnie jest to działające, przydatne, natomiast trzeba uważać i ta flaga ogólnie jest mało wygodna pod tym kątem, że trzeba pamiętać, że to nie jest runtime'owe wywołanie flagi. Transformacje Spocka dzieją się w trakcie kompilacji, więc trzeba tą flagę przekazać kompilatorowi w czasie kompilacji i tu okazuje się, że na przykład taka idea, no nie jest to takie trywialne w niektórych przypadkach, więc ogólnie flaga jest, jak trzeba to używać, ale dużo lepiej mieć wersję Grooviego wspieraną przez daną wersję Spocka. Ale jakby coś, to przydało się w Groovim 4 bardzo mocno. Oczywiście w Spocku 2.0 pojawił się szereg innych zmian, jak na przykład użycie Java 8, co w tej chwili już nie jest żadnym problemem, bo na przykład nowy Spring czy Spring Boot będzie niedługo, pod koniec roku może, wspierał już tylko Java 17, natomiast dla Spocka, który wspierał chyba Java 6 albo Java 5, która w tej chwili ma strasznie wiele lat, no to była duża zmiana. No były też jakieś modyfikacje, jeżeli chodzi o mokowanie, składnie i raportowanie błędów, ale to jakby detale. Przy czym Spock 2.0 to jest maj 2021, a od tego czasu development Spocka idzie do przodu. Jak mówiłem, 2 miesiące temu pojawiło się 2.1, no i jakby
Powiem, że w Spoku 2.0, żeby nie przedłużać coraz bardziej jego datę wydania, pewne funkcjonalności zostały przesunięte na później. Pierwszą z nich było oficjalne logo Spoka. To jak dla mnie zawsze był problematyczny temat, bo często, nie wiem, blogowałem czy tweetowałem o tym i chciałbym móc jakieś logo Spoka gdzieś tam wrzucić. Nie było. Oczywiście było kilka propozycji z community. To mój faworyt. Biern z Danii zrobił takie logo dla mnie świetne. No tylko był pewien problem, że pewna wytwórnia filmowa kiedyś wpadnie na to logo i zaczną marudzić, że przypomina to trochę logo, czy też identyfikatory komunikacyjne z jednego filmu science fiction, więc niestety nie zostało to oficjalnym logo, a szkoda, bo ogólnie wizualnie bardzo mi się podobało. Były inne, mniej bądź bardziej udane loga, natomiast czas oczekiwania się zakończył, gdyż wraz z wydaniem 2.1 Spok ma nowe, śliczne logo, które powstawało w bólach przez bardzo wiele iteracji, było bardzo wiele uwag i tutaj koleżanka, która się tym zajmowała, mocno tu napracowała się, żeby to jakoś wyglądało i żeby spełnić różne oczekiwania różnych osób. No jest oficjalne logo, więc ogólnie teraz jakbyście tweetowali o tej prezentacji, to nie zapomnijcie napisać, że nowe logo już jest. Drugą funkcją, o której już mówiłem w czasie live codingu, jest to, że możemy skrócić te wartości, jeżeli chodzi o raportowanie w testach parametryzowanych. Tego nie było 2.0, weszło 2.1 i ogólnie polecam. Jeżeli używacie IDE, to jakby nie ma z tym problemu. Kolejną zmianą, która się pojawiła, jest to, że mamy dodatkowe asercje dla kolekcji, które są nieuporządkowane. Oczywiście zawsze można było w Spoku zrobić, mamy dwie kolekcje, to zamieniamy obydwie na sety, porównujemy i kolejność nie ma znaczenia, no ale no, to było, powiedzmy, że obejście. W 2.1 pojawił się nowy operator, można napisać równa się delta i generalnie jak tu będą jakieś, nie wiem, na przykład dwie listy, które są w różnej kolejności, to on to pominie kolejność i to sprawdzi. Przy czym, podobnie jak w secie, to coś pomija wielokrotne wystąpienia licz, czyli składaj do kupy, więc jeżeli tu byłyby dwie dwójki, a tu jedna dwójka, to nie ma problemu. Kolejność może być różna, liczba wystąpień różna, ważne, żeby wszystkie elementy były i tu, i tu. Czasem może się zdarzyć, że chcemy wykorzystać restrykcyjne matchowanie, wtedy kolejność nie ma znaczenia, ale liczba wystąpień ma znaczenie, czyli coś jak contains in any order as Hamcresta. Wtedy używamy dwóch znaków równości i to powinno również się zadziać. Nowość w Spoku 2.1. Z innych zmian w Spoku 2.1 można wymienić to, że w przyszłości, jak IDE się dorobi wsparcie, będzie można uruchamiać pojedyncze, czy ponownie uruchamiać pojedyncze iteracje danego testu parametryzowanego, co może się przydać przy jakimś debugowaniu konkretnych przypadków, nie trzeba komentować tych innych. Mamy różne ulepszenia, jeżeli chodzi o warunkowe wykonywanie testów i dobieranie się do różnych zmiennych, które tam są dostępne, a także, jak dla mnie, miłośnika nowoczesnych wersji, aktualnie oficjalnie testujemy Spoka z JDK 17. Gdyby nie to, że Gradle, aktualna wersja Gradle'a stabilna nie wspiera dobrze z JDK 18, to znaczy ogólnie działa, ale jeżeli się połączy z toolchainem, który używam na CI, to nie działa, to byśmy też testowali z JDK 18 po to, żeby wiedzieć, że nowy Spok działa z najnowszymi wersjami JDK. Zaraz po wydaniu 2.1 pojawi się 2.2 Milestone pierwszy, który tak naprawdę zawierał jedną zmianę. Ona nie była dodana do 2.1 po to, żeby nie generować komplikacji. Jest Milestone pierwszy, żeby się spokojnie wygrzał i mamy oficjalne wsparcie dla Grooviego 4.0, oficjalny wariant Spoka dla 4.0. Oczywiście flaga, o której mówiłem, może być użyta, ale jak mówiłem, są też corner case'y, więc mając Grooviego 4, chcąc używając Grooviego 4, no, dużo lepiej jest używać Milestone pierwszy myślnik Groovy 4.0 i to będzie działało z automatu. Oczywiście pamiętajcie, że to jest dopiero Milestone pierwszy. Do czasu wydania wersji final pewnie jeszcze kilka ciekawych feature'ów pojawi się w Spoku, więc tu warto śledzić changeloga, żeby wiedzieć, coś się zmieniło. Ok, przejdźmy do ostatniej części prezentacji dotyczącej migracji. Jeżeli używacie nadal Spoka 1.3, no to jakby migracja do 2.0 ogólnie jest zazwyczaj trywialna. Czyli podbijamy wersję Spoka,
odpalamy, wszystko działa, commit, dziękuję, extra. No ale jakby tutaj no można zrobić trochę więcej. Przede wszystkim ja tu mocno zachęcam, Spock 1.3 jeżeli jest, to na pewno jest w Groovy 2.5, no, albo niższą wersją, ale powiedzmy, że 2.5, trójka nie mogła być, bo jak mówiłem, było to niemożliwe do osiągnięcia z wersją release. Natomiast w przypadku tu przełączenia się na Grooviego 3 mamy taki, powiedzmy, killer feature, to, że Groovy 3 dzięki parallel parserowi mógł wspierać natywnie nowy kod z Java 8, czyli lambda czy method reference. W rezultacie my możemy copy-paste jakieś streamy z lambdami wkleić do testu, to działa. We wcześniejszej wersji Grooviego musieliśmy to zamienić na Clojure, to nie zawsze było 1 do 1, były pewne corner case'y, potrzeba rzutowania i tak dalej. Tutaj nie ma problemu, lambda działają z automatu. Dodatkowo nie mamy takiego bardzo denerwującego przy każdym wywołaniu illegal access warning z nowszymi wersjami Java i ogólnie Groovy 3 dużo lepiej wspiera współczesne wersje Java. Także większość rzeczy działa nawet z JDK 17, że tam ponoć jakieś corner cases są. Dodatkowo, jeżeli potrzebujecie, no to możecie dodać Groovy JSON, Groovy SQL, Groovy XML, jeżeli coś okazuje się, że potrzebujecie, a wyleciało. Ale to jedna zależy się od problemu. Jak wspominałem, Spock Join 4 może być użyte, żeby tymczasowo używać ruli Jointa 4, a potem zachęcam do migracji do natywnych rozszerzeń, jeżeli są potrzebne, a jeżeli nie, to można im napisać, albo przynajmniej zgłosić, że ups, nie ma czegoś takiego fajnego. Naprawdę sporo fajnych rzeczy jest w Spocku w ekosystemie Spocka. Także to, o czym mówiłem, jeżeli macie adnotacje unroll, które nie mają argumentów, to ogólnie wszystkie są do kosza. Można znaleźć w internecie skrypciory jakieś bashowe, może i PowerShellowe, które wam to zrobią i usuną jeszcze importy i to wtedy nie ma problemu. No i generalnie nie rozszerzane, czyli unrollowanie zmian, to tak parametryzowane po prostu będzie działało. Mogą być jakieś tam minor modyfikacje, małe modyfikacje, jeżeli chodzi o składnie, ale jakby zazwyczaj nie powinno was to dotyczyć. U mnie czemu migrować? No, dla mnie przede wszystkim możecie się przełączyć dzięki temu do współczesnego ekosystemu Jointa 5. Jeżeli coś wspiera Joint Platform, to prawdopodobnie automatycznie wspiera Spocka, bo przy poprawnej implementacji to nie powinno mieć znaczenia dla IDE, dla, nie wiem, Mavena, czy dla Gradle'a, czy to jest Spock, czy to jest inny silnik oparty na Joint Platform, to powinno po prostu działać. Więc mamy z automatu wszystkie te benefity, jeżeli chodzi o wsparcie toolowe. 2. Możecie używać Groovy 3, a może i Groovy 4, po to, żeby lepiej sobie radzić z kodem javowym, z lambdami i kopiować między kodem produkcyjnym a testowym. Bardzo przydatne. Dodatkowo z nowszymi wersjami Java 17 czy 18 też nowy Spock ładnie działa i można tego używać. Mamy też wsparcie dla Groovy 4, które jest w miarę świeże. Groovy 4 dał natywne wsparcie, czy oficjalne wsparcie dla JDK 17, są rekordy, field types, jakieś makro metody, których jeszcze nie miałem okazji wypróbować w praktyce. Przepraszam. I dodatkowo, co jest bardzo ważne, nie ma już planów, żeby wydawać kolejne wersje 1x Spocka. W rezultacie, jeżeli się nie zmigrujecie, to nie będziecie mieli więcej bugfixów, więc dużo lepiej używać nowej wspieranej wersji. Tak, mówienie o niewspieranych wersjach spowodowało mnie kaszę. Z rzeczy, które nie weszły do 2x jak na razie, logo już jest, ale mamy Data Driven Specification, taki ciekawy feature, który umożliwia, do tej pory parametryzowanie przypadków testowych, czyli testów jest bardzo fajne w Spocku, ale czasem moglibyśmy chcieć całą klasę testową sparametryzować. W tej chwili można to robić przez jakieś dziedziczenie i podmienienie referencji, ale to jest niewygodne. Jest plan, żeby to było natywnie wspierane. Jest podlinkowane issue, gdzie są dyskusje, jak to API mogłoby wyglądać, ale są corner case'y, nie ma jakby niejasności, tylko i spójnej wizji nawet wśród deweloperów Spocka, jak to miałoby wyglądać, bo różne rzeczy inne komplikują, więc na razie jest to odłożone, ale miejmy nadzieję, że się pojawi gdzieś przed wersją 3.0. Okej, podsumujmy to.
W czasie tej prezentacji mogę powiedzieć, że z perspektywy już prawie 10 lat, jak przeprowadzam szkolenia, jasno widzę, że jest znaczący wzrost świadomości znaczenia automatycznego testowania kodu, także ogólnie wiedzę na temat testowania wśród programistów. Naprawdę bardzo miło mi obserwować, że testowanie stało się w końcu standardową praktyką inżynieryjną i tak naprawdę brak testów jest często piętnowane, silnie piętnowane zarówno w projektach komercyjnych, biznesowych, firmowych, jak i w projektach open source, gdzie coraz częściej myśli się o tej jakości i testowalności. Oczywiście zawsze może być lepiej, natomiast my jesteśmy o tyle szczęśliwcami, że w przeciwieństwie do niektórych innych języków, w Javie czy ogólnie w JVM jest bardzo silny ekosystem, jeżeli chodzi o narzędzia, które umożliwiają sensowne testowanie. No i oczywiście tutaj Spock 2 nieustannie wyznacza standardy w zakresie prostoty, czytelności czy elastyczności. Dlatego jeżeli jeszcze przypadkiem używacie Spocka 1.3, to bardzo zachęcam do tego, żeby popatrzeć w Spocka 2X, gdyż wiele ciekawych rzeczy się zmieni. Tyle jeżeli chodzi o moją prezentację, więc bardzo tu Wam dziękuję za wysłuchanie i obejrzenie. Ja tylko jeszcze tu, zanim przejdziemy do pytań, to mam tam właściwie dwie rzeczy jakby formalne. Pierwsza, czasem bloguję, więc możecie sobie popatrzeć na mojego bloga, jeżeli chodzi o testowanie, a druga rzecz to mam nadzieję, że są jakieś pytania. I tu już próbuję odnaleźć okienko z pytaniami. Widzę, że tutaj zasypaliście mnie pytaniami, że hej. Wnioskuję zatem, że po braku pytań, że tak wszystko ująłem w prezentacji, że już nie było o co pytać, co również mnie bardzo cieszy. Więc jakby dzięki tutaj i za prezentację i oddaję głos do studia. Dziękuję Ci bardzo, Marcin. Ja przede wszystkim chciałabym podziękować za Twoje wystąpienie, za to, że przybliżyłeś nam ten temat. Myślę, że to była garść naprawdę cennych, fajnych informacji uporządkowanych, bardzo fajnie. Więc dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję bardzo też Wam za to, że byliście z nami i że chcieliście dowiedzieć się czegoś więcej. Mamy nadzieję, że będziecie nam towarzyszyć podczas kolejnych organizowanych przez nas spotkań. No a tym samym, korzystając z okazji, że już gdzieś tu się widzimy, życzę Wam wszystkim wesołych świąt. Cieszcie się tym czasem wolnym, żeby nabrać siły, naładować akumulatory, zwłaszcza w tym czasie. No i jak wspomniałam, mam nadzieję, że do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.